Siemaneczko, dzisiaj jestem czołówką. Mikołaj miał zrobić wiele obrazków, które następnie Sony miał zedytować, ładnie zanimować, ale niestety, życie to... Nie kręć tego. Cześć, witamy Was ze słonecznej Skawiny na południu Europy, a dokładnie Polski, gdzie uczestniczymy w wyjątkowym spektaklu, który nazywa się Igrzyska Aniołów. Robimy tutaj za typowych najemników, jesteśmy tylko od grania. A my wracamy do opowieści o wspaniałym widowisku Igrzyska Aniołów, które odbywa się w Skawinie. Jeszcze dzisiaj wieczorem, jak zdążycie, to możecie obejrzeć, ale tak naprawdę nie zdążycie, bo to pójdzie później niż dzisiaj wieczorem. Igrzyska Aniołów w zamierzeniu ma łączyć różne elementy, różne światy, a więc jest to świat muzyki poważnej, klasycznej, balet Czajkowskiego i muzyka. A do tego różne inne rzeczy. Różne inne rzeczy, czyli na przykład my jako Percival historyczny. Spojrzy na ciebie, to lepiej byś nie był potworem, to ostry, z palucha wyrosły, pazurem swym glebie, szukając dział krzewy. Spojrzy na ciebie, to lepiej byś nie był potworem, co chętnie wód głębiny mętne łacno kogoś wciągnie, obgryzie go skrzętnie. Spojrzy na ciebie, to lepiej byś nie był potworem, co nocą z nadludzkich sił mocą łby od ciała oddziela, skórę z ciała zdziela. Oraz my jako największe szatany tego przedstawienia. Tak, bo my jesteśmy jakby po ciemnej stronie mocy. Tak, jesteśmy po stronie zła i kusimy stronę dobra, żeby przeszła na naszą stronę i faktycznie nam się to udaje, więc chyba jest ok. Przechodzą na naszą stronę piękne tancerki z baletu lwowskiego.
A powiedz, Kasiu, bo to jest bardzo ciekawe, Tak? dlaczego znaleźliśmy się w ogóle w tym spektaklu? A nie wiem, to ty mi powiedz. Dobrze, powiem Ci. Po prostu kiedyś na naszym pierwszym demie umieściliśmy, że tak się wyrażę, zupełnie nie po klasycznemu, cover, czyli utwór pochodzący z Jeziora Łabędziego Czajkowskiego. Dokładnie jest to Allegro, tak? To jest taniec malutkich, nie wiem jaki I jest po początek polsku, tego taniec malutkich. tańca. To jest taniec maleńkich lebiedzi, to jest po... Czyli jakoś małych ptaszków. Czyli tak. małych tych łapątków, no. I one sobie tak tańczą. I właśnie, zagraliśmy to w wersji takiej bardzo dziwnej, ponieważ zrobiliśmy wstęp tam elektroniczny, to była naprawdę prawdziwa muzyka elektroniczna robiona na Amidze. 8-bitowy dźwięk, który zachwycił koneserów w ówczesnych czasach, nie wiem dlaczego. No i prawdopodobnie reżyser i twórca tego spektaklu, czyli pan Janusz Bysina, zainspirował się do zaproszenia nas do tego spektaklu. I wykonujemy tutaj po raz pierwszy od 18 czy już 18 lat wykonujemy ten utwór na żywo. W ogóle po raz pierwszy go wykonujemy na żywo, bo chyba go nie graliśmy nigdy na żywo, nie? Czy graliśmy? Chyba graliśmy, ale to było tak dawno temu, że kto by to pamiętał teraz. Także jest to bardzo wyjątkowe, chociażby z tego powodu. Zapraszamy. Nie śmiej się do mnie, Kasia. Mamy tu zbiorowisko Kasi. A jak się będziesz śmiała, to ci zaraz, do filmu zaprosimy. Za karę. Za Kto się karę zagrasz w śmieje naszym poza serialu. kadrem, ten będzie musiał wystąpić w kadrze. Rzekła Kasia. Prawda to, prawda lecz to śmiech spółki zdjął, sam jak palec i spając pielą. Wracamy do naszego wozu transmisyjnego. Za hajsy z YouTube'a kupiliśmy sobie taki wóz transmisyjny, że z zewnątrz wygląda normalnie jak stary Volkswagen Ogórek, ale w środku jest wielka przestrzeń. Całe studio, zielone ekrany. To wszystko tutaj to jest zielony ekran. To nie widzicie tego, ale to wszystko jest animacja. To taka specjalna animacja. To jest nowa technologia, bo to już jest taki ruszający się zielony ekran. Jak ja go biorę, to cała animacja też się tak gnie na tym. A tu widzicie LDM-a starego. To też jest oczywiście animacja na zielonym ekranie. I wszystko to w naszym wozie transmisyjnym. To już skończyliśmy? Mogę już iść? Dzisiaj namalowałem specjalny rysunek dla Was. O rysunku, ale miałam nie mówić o rysunku. Chyba, że chcę coś powiedzieć, ale nie chcę, bo Mikołaj już mnie tutaj złajał, że powiedziałam, że mu się podoba, to już żebym nie mówiła tego samego, no to teraz powiem, że mi się nie podoba. Co jest nieprawdą, bo mi się podoba, ale... ale no co, fajnie mu wyszło, no. Jest bardzo silnie związany z utworem, który jest dołączony do odcinka. Chciałam powiedzieć o utworze. Utwór Digging Graves Kinga Diamonda. Musieliśmy część zespołu namawiać bardzo mocno do tego, żebyśmy to zagrali, bo nie wszyscy lubią tutaj Kinga Diamonda, chociaż ja akurat tak i to bardzo. I jest to taki hołd, który chciałbym złożyć artyście, który nieustannie, odkąd pamiętam, inspiruje mnie i inspiruje cały Percival Schuttenbach do działań. Nie ukrywam, że wiele inspiracji zaczerpnęliśmy. Chociażby to, że każda nasza płyta to jest jedna osobna historia. Bardzo cenię Kinga Diamonda i dlatego właśnie narysowałem jego karykaturę. Nie narysowałbym karykatury kogoś, kogo nie cenię. A chciałam powiedzieć, że w rodzinie Mikołaja wszyscy są tacy utalentowani, bo na przykład ten nagrobek robił tato Mikołaja. Z tą karykaturą związanych jest kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli przypatrzycie się jej, a będziecie mogli się przypatrzeć, bo wrzucimy ją na naszą stronę facebookową, na stronę kanału Nie Kręć Tego, narysowałem 3 nawiązania do moich 3 ulubionych płyt. Kto z Was odgadnie, jakie to są płyty? Oczywiście płyty Kinga Diamonda.
ten wygra podwójną wejściówkę na któryś z koncertów Wild Hunt Live, jedynych jakie zagramy w tym roku, czyli w Krakowie albo w Warszawie. Te nawiązania są delikatne, to są bardzo subtelne nawiązania, więc trzeba z jednej strony dobrze znać twórczość Kinga Diamonda, a z drugiej strony bardzo dobrze znać okładki płyt, ponieważ to są nawiązania do okładek płyt. Szła dziewczyna w odzieży siermiężnej, napotkał ją starożyt potężny. Szła dziewczyna w odzieży siermiężnej, napotkał ją starożyt potężny. Szła dziewczyna w odzieży siermiężnej, napotkał ją starożyt potężny. Szła dziewczyna w odzieży siermiężnej, napotkał ją starożyt potężny. Jest jeszcze drugi konkurs związany z tym rysunkiem i z Kingiem Diamondem, ponieważ nasze zamierzenie było takie, że skoro gramy już jego utwór, jego cover i ja narysowałem karykaturę, to fajnie by było wysłać mu tą karykaturę z dedykacją, z pozdrowieniami od zespołu Percival Schuttenbach. Jednocześnie chciałbym sprawdzić, pewien eksperyment zrobić. Jest taka teoria, że każdy z nas zna tyle osób, że jakby w 6 osobach możemy dotrzeć do kogokolwiek na tej planecie. Ta osoba, która pomoże nam dotrzeć z karykaturą bezpośrednio do Kinga Diamonda, czyli albo zna jego adres domowy, albo w ogóle zna go i może pojechać zawieźć, bo często się z nim widuje, dostanie od nas pierwszy egzemplarz szykowanego przez nas na jesień takiego trójpaka z płytami Sława. Już teraz przy okazji tego konkursu mogę zdradzić, że nosimy się z takim zamiarem, żeby wydać wszystkie 3 Sławy w takim ekskluzywnym wydaniu razem. I pierwszy egzemplarz trafi właśnie do tej osoby, która być może albo sama zna bezpośrednio, albo zna kogoś, kto zna Kinga Diamonda i pomoże nam w tym, żeby ta karykatura jako prezent od Percivala Schuttenbacha dotarła do Kinga Diamonda. Jeszcze tak zupełnie przy okazji tego odcinka chciałbym Was zaprosić na trasę koncertową. Będzie to tak zwany roboczy tytuł Dziki Tour 2, bardzo wyszukany, szukaliśmy długo. I w związku z tym mamy też konkurs kolejny, to już będą 3 konkursy. A o konkursie opowie Kasia. Uwaga, zaczynam. No zawsze był ten problem na języku polskim, że nie wiadomo jak zacząć, a jak zaczniesz od więc, a więc, to masz ocenę w dół, no. Trasa Dziki Tour 2. To jest robocza nazwa, która prawdopodobnie już tak zostanie, bo z tego jesteśmy znani, że nasze robocze nazwy już zostają, bo po prostu mamy ważniejsze rzeczy do robienia niż wymyślanie nazw. Ale jeżeli Wam przyjdzie coś do głowy ciekawszego i tutaj uwaga od Marcina, że nie może to być za długa nazwa, bo się potem na biletach nie mieści. Jeżeli macie taką nazwę, to zapodajcie i ten, kto poda jakąś nazwę, która nam się spodoba, to... I muszę tutaj się skonsultować, bo nie wiem co. To, teraz cięcie i teraz kończę to, tamto. Dostanie podwójną wejściówkę na dowolny koncert z tej trasy. Aha, i musicie się spieszyć, bo musimy już drukować plakaty i w ogóle, no wiecie. Także szybko wymyślajcie, dawajcie ciach, tutaj nazwy. I będzie trasa. A jak nie wymyślicie, bo może akurat nic Wam nie przyjdzie do głowy, no to zostanie ten Dziki Tour 2, no i już. Oto wylosowana lista miast. Szczecin. Co to jest? Z kurtami pisałem. Z kurtami Poznań. Przecież ja się tu nic nie doczytam. Jeszcze raz. Szczecin, Poznań, Zabrze, Wrocław, Lublin, Kraków, Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Łódź i Tychy.
Ale zrobiłeś skrót, tychy. Skrót od tychy to tych, kropka.